Rozpoczynamy naszą wielką podróż na Azory. Archipelag 9 wulkanicznych wysp położonych na środku Atlantyku, znanych z dzikiej przyrody, stromych klifów i zielonych pejzaży. Jednak dotarcie z Polski na te wyspy nie jest wcale takie proste i wymaga dość skrupulatnego planowania. My postanowiliśmy wylecieć z Krakowa do Porto i tam spędzić prawie 2 pełne dni, a dopiero potem ruszyć dalej. Także panie i panowie, przystanek numer 1 – Porto. Aha, i wybaczcie za kaleczenie w czytaniu portugalskich nazw. Robię co mogę. Lecimy! Porto jest drugim co do wielkości miastem Portugalii, położonym u ujścia rzeki Douro. To miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z historią, a tradycja produkcji słynnego wina Porto wciąż jest żywa. Chociaż jak się okazuje, wino Porto niewiele ma wspólnego z Porto. Ale nie uprzedzajmy faktów. Szybki popas w lokalnej piekarni, których jest tutaj wiele, i idziemy w miasto. Zaraz po wyjściu z miejsca naszego zameldowania trafiamy na kaplicę dusz. Budowla niemal w całości wyłożona azulejos, czyli cienkimi niebieskimi ceramicznymi płytkami, które na stałe wpisały się w krajobraz Portugalii. W środku trwa rytuał. Kawałek dalej, w samym centrum Porto, znajduje się jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście, czyli targowisko. Ten zabytkowy targ działa od 1839 roku. Na parterze, pod żelazną konstrukcją wśród otwartych alejek, można natknąć się na świeże warzywa i owoce, stoiska z rybami i owocami morza. Są to m.in. dorady, makrele, sardynki, ośmiornice i ogromne kalmary. Nie brakuje tutaj także lokalnych wędlin i serów. Oprócz tego mamy tu oliwki, miód, konfitury czy produkty regionalne. Najfajniej jest w punkcie krytycznym, gdzie przecinają się zapachy ze straganów rybnych z serowymi. Polecam, niezapomniane doznania zapachowe. Kawior 18 euro za 10 gram. Chill. Leżymy na piasku na markecie. O, w sumie, ale fajnie to. Wieje i słoneczko i ja mogę tak zostać. Idziemy. Nie. A tu jest wielka pucha sardynek. Na piętrze działają małe bary i kawiarnie, w których serwuje się proste, tradycyjne dania kuchni portugalskiej. Co ciekawe, nieopodal można spróbować wina w wariantach 5, 10, 15, 20 do nawet 25-letnich leżaków. Oczywiście w ramach zestawu degustacyjnego. Można bez wydawania fortuny przekonać się, jak wiek wpływa na smak wina. A tym oto sprzętem ścigani są najbardziej niebezpieczni przestępcy. Budynek, który widzicie teraz, to ratusz miejski. Choć jest to budynek urzędowy, jego przestrzeń otwarta jest także dla zwiedzających. To tutaj podejmowane są decyzje dotyczące przyszłości Porto, jego planowania przestrzennego, kultury, transportu i życia codziennego mieszkańców. Bezpośrednio przed ratuszem rozciąga się plac, który pełni rolę miejsca zgromadzeń i uroczystości, od oficjalnych świąt państwowych, przez manifestacje społeczne, po radosne świętowanie zwycięstw lokalnego klubu piłkarskiego. Mnóstwo turystów robi sobie tutaj zdjęcia. Tutaj jest Agnieszka pod wejściem, tak dla skali, żeby pokazać, jakie to jest. Nie za małe. Wnętrza ratusza natomiast kryją eleganckie klatki schodowe, bogato zdobione sale konferencyjne oraz dekoracje. Jest jak widać też straż, która stoi na straży.
Nie mam zielonego pojęcia, co to za owoc. A teraz coś, czego się nie spodziewałem. Imperialny McDonald's. No spójrzcie na wystrój zwykłego, lokalnego McDonalda, w którym zachowano historyczny charakter wnętrza. Już od wejścia uwagę przykuwa monumentalny żyrandol z kryształu, zawieszony pod wysokim, zdobionym sufitem. Ściany pokryte są oryginalnymi mozaikami i stiukami, a za ladą wciąż można dostrzec dawne detale art deco. Taka ciekawostka. Do czego to doszło? W życiu bym nie powiedział, że będę zwiedzać McDonalda. Dalej, w zachodniej części historycznego centrum Porto, tuż przy ruchliwej ulicy, napotykamy na kościół o wyjątkowo słodko brzmiącej nazwie Kościoła Matki Boskiej z Góry Karmel. Zbudowany został w drugiej połowie XVIII wieku, a tym, co najbardziej przyciąga wzrok, jest jego fasada frontowa. Bogato zdobiona rzeźbami i detalami kamieniarskimi, pokryta panelem z płytek azulejos. Pozwólcie, że od tej pory będę mówił tymi niebieskimi płytkami z Portugalii. Okej. Proszę, to jest ukryte pomieszczenie w kościółku. A tutaj biuro. Dzień dobry. Jak tam spoczywanko? Wejście kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 7 euro. Wnętrze kościoła Carmo jest równie imponujące jak jego elewacja. Złocone ołtarze, rzeźby świętych i bogato zdobione kaplice tworzą przestrzeń pełną ciszy. Zwiedzić można też kilka kondygnacji, a także wejść na dach, skąd rozpościera się widok na okolice. W oddali majaczą też szczyty górskie. Agnieszka the Conqueror. Agnieszka the Falling One zaraz będzie, idź. I tak oto weszliśmy na dach katedry. Wyżej się nie da. A tutaj jest Biblioteka Lello, jedno z najsłynniejszych miejsc w Porto. Znana jest głównie z tego, że była inspiracją dla J.K. Rowling podczas pisania Harry'ego Pottera. Niestety kolejka do niej była zbyt duża, a bilety najlepiej rezerwować z wyprzedzeniem. Porto bez gitary, jak Lipski bez siarry. O, je! No i to jest dworzec kolejowy, a nie Sosnowiec Główny. Kolejnym miejscem, które absolutnie mnie zaskoczyło, był dworzec kolejowy São Bento. Oficjalnie otwarty w 1916 roku, został zbudowany na miejscu dawnego klasztoru benedyktyńskiego, od którego pochodzi jego nazwa. Z zewnątrz przypomina raczej elegancki pałac niż typowy obiekt infrastruktury kolejowej. No bo serio, spójrzcie na to. Wnętrze hali głównej sprawia, że dworzec ten jest uważany za jeden z najpiękniejszych w Europie. Na ścianach znajduje się ponad 20 000 ceramicznych płytek, tych niebieskich. Mimo upływu ponad 100 lat, São Bento wciąż pełni swoją pierwotną funkcję. Po prostu, normalnie, zwyczajnie, każdego dnia odjeżdżają stąd pociągi do okolicznych miejscowości i regionów północnej Portugalii. Powoli zmierzamy ku atrakcji głównej, czyli mostu Ludwika I. Przechodzimy uliczkami znajdującymi się pod nim i trochę wygląda to jak inna rzeczywistość. Proszę, na przykład tutaj, jaki klimatyczny, mały, lokalny sklepik. Ten most jest fajny, tylko przejedzie metro i nie śpi całe miasto. Muzeum of Sex. Ponte Dom Luis, czyli most Ludwika I, rozciąga się nad rzeką Douro, niczym stalowy łuk spinający dwa światy, Porto i Gaję. A to właśnie w Gai, po drugiej stronie mostu, znajdują się niemal wszystkie winiarnie.
Dwupoziomowa konstrukcja mostu wykonana jest z kutego żelaza, oparta na jednym monumentalnym łuku. Górny poziom położony jest niemal 45 metrów nad rzeką. Dziś przeznaczony dla pieszych i dla linii metra, które to metro, nawiasem mówiąc, jeździ w Porto nad ziemią, nie pod nią. Dolny poziom przeznaczony jest dla pieszych i samochodów, a także dla śmiałków, którzy skaczą z niego prosto do rzeki. Choć przez ponad 100 lat Porto zyskało wiele nowych mostów, dom Louis I pozostaje najbardziej ikonicznym. To nie tylko praktyczna konstrukcja, to pomnik epoki przemysłowej, znak postępu i ambicji miasta w czasach, gdy Portugalia wkraczała w nowoczesność. Dziś most przyciąga turystów z całego świata. Widok stąd obejmuje niemal całe Porto, dachy ribeiry, wieże kościołów i winnice po drugiej stronie rzeki. Przechodząc na drugą stronę docieramy do Gai, krainy piwnic winnych. Dosłownie jest tutaj winnica na winnicy. Niektóre otwarte dla zwiedzających od zaraz, inne trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. W sensie zwiedzanie, nie winnice. O, na przykład tutaj. Proszę, jaka knajpka? Przerwa na papu i pićku. No niestety, piwko ile? 6 euro? Tutaj już nie ma płyty, ale ona 14 euro? Nie za tanio, ale na szczęście jestem bogaty i umyty. W tym jeszcze wrześniowym skwarze sięgającym 30 stopni nawadnianie to podstawa. Udaje nam się zapisać na wycieczkę po winnicy Adriano Ramos Pinto. Można dowiedzieć się kilku ciekawostek dotyczących miejsca i jego historii, ale też na przykład tego, że po tej stronie mostu są nieco niższe temperatury niż w Porto, co sprzyja rozwojowi szczepów oraz tego, że po tej stronie mostu są mniejsze podatki, co winiarze oczywiście wykorzystali już dziesięciolecia temu. Dlatego też wino Porto nie pochodzi z Porto, a z oddalonej o kilkaset metrów Gai. Chociaż też nie do końca, bo to tylko marny procent winogron jest tutaj uprawiany, całe pola położone są dalej, w górę rzeki. Proszę bardzo, iście królewski tron, chociaż oficjalny tron znajduje się pomieszczenie obok. A oto eksperymentalny flakon. Proszę o prezentację. Do wyboru, jaki smaczek. Przy pomocy którego podejmowano tak zwanych ważniaków i prezentowano różne warianty win za jednym razem. Proszę zamknąć wieko. Przepięknie. Przechodzimy do piwnicy. Tutaj trzymane są dębowe beczki. Wino, w zależności od potrzeb, dojrzewa w nich od kilku do kilkunastu lat. Beczki takie są wielokrotnego użytku, a nawet sprzedawane są dalej innym koncernom, aby trzymać w nich whisky, która nasiąga potem aromatem przesiągniętym winem desek. Korzenie winogron nie rosną w ziemi, tylko w skałach. Mogą sięgać ponad 200 metrów w głąb. Masakra jakaś. Zero gleby, tylko skały i woda gdzieś na głębokościach. Po trwającej około 30 minut wycieczce dochodzimy do degustacji 3 rodzajów win. Białego, czerwonego oraz Tawny, moje ulubione z tej trójcy. Ściemnia się, idziemy jeść. Może tak być. Proszę. Na bogato. Ale z jaki wziąłeś? Tutaj jakieś, nie wiem, jajeczko. Fryteczki.
Ceny w restauracjach w Porto wahają się w przedziale 15-20 euro za osobę. Butelkę lokalnego wina normalnie w restauracji można kupić bardzo tanio, coś około 6-8 euro za butelkę. Najdroższym moim posiłkiem w Porto było risotto z owocami morza i krabem. Kosztowało ono około 22 euro, ale normalnie da się zjeść dużo taniej. No dobrze, a jak wygląda Porto nocą? Turystów pełno, knajpy otwarte. O dziwo mnóstwo jest tutaj skośnookich turystów, w sensie nie, że tylko w nocy, ale w ogóle. Widziałem Chińczyków, Japończyków, Koreańczyków, całe wycieczki. Ciekawe, że akurat Portugalię sobie tak upodobali. Może dlatego, że dla nich jest ona dosłownie po drugiej stronie świata. Na mieście też bez problemu czy jakiegokolwiek krycia się można kupić zioło albo kokainę. Dilerzy nawet nie kryją się, tylko transparentów im brak. Oczywiście nie, żebym kogoś namawiał. Chodzi mi tylko o to, że odbywa się to na głównych ulicach, wśród masy ludzi, nie gdzieś w jakichś szemranych alejkach. Non-stop ktoś oferuje zakupy tego rodzaju. Wspomnieć też należy o kompletnym dramacie organizacyjnym, jeśli chodzi o podróżowanie metrem. Znaki są mylące, trasy nie odpowiadają swoim planom, ceny biletów, no tu już zależy, kogo się zapyta na dworcu z obsługi. Z ciekawostek, to na dworcu można wynająć skrytkę na bagaż na godziny. My na przykład w drodze powrotnej za 6 euro wynajęliśmy skrytkę na 2 godziny, w której czekało na nas ponad 20 kg bagażu. Fajna opcja, żeby nie tachać tego wszystkiego. Okej, ale żeby się nie denerwować opisywaniem lokalnej komunikacji, przejdę dalej. Proszę, jaki chillout nad wodą w kurorcie. Kurorcie. Tak. A tu mamy bilet z tranzytem. No i tu mamy rzeczkę, tak, drinki, palemki, A tu nogi bez... a tak naprawdę to jest lotnisko. Kolejnego dnia lecimy na Terceire, czyli jedną z wysp azorskich. Ale tam dosłownie przylatujemy wieczorem, a następnego dnia rano lecimy na Flores, gdzie spędzimy kilka dni. Witamy na Terceirze. Jest 26 stopni i za godzinę będzie ciemno, więc nie ma dużo czasu, ale coś tam zobaczymy. W czasie tego krótkiego pobytu mogę pokazać tylko, jak wyglądają miejscowe uliczki. No spójrzcie chociażby na te domki i ich kolory. A, Nagraj dla Szymona. to na pewno biją na obiad. O, to taki miejski, wiejski kościółek. Zerkanie z Farowskiego. Patrz jaki Jezus uśmiechnięty. Uśmiechnięty Jezus. Cześć. Co robisz? Ojejku, jaki koleżka. Co to interesuje? Co cię tak interesuje? O, jaka paszcza, proszę bardzo. Jako że jest już późno, idziemy do restauracji coś zjeść. Znajdujemy dosłownie jedną czynną restaurację. Polecam w opór czarną świnię iberyjską. No serio, jakie to było dobre. Wysmażone w punkt, słone, rozpływające się w ustach. Taka kolacja, jak widzicie tutaj, kosztowała nas około 12 euro za osobę. Z piwem. Coś pięknego. Idziemy spać. Jutro z samego rana lecimy do naszego punktu docelowego numer 2, czyli wyspę Flores. Poranek na Tercerze. Zbieramy się teraz na Flores. A to jest nasz sprzęcik, którym lecimy.
Flores jest najdalej wysuniętym na zachód punktem Azorów, a zarazem całej Europy. To miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć inaczej, a natura nie zapomniała o swojej pierwotnej sile. Wyspa zajmuje 143 km², czyli około 17 km długości i 12 km szerokości. Mieszka tutaj jedynie około 4000 ludzi. Jest dziko i bardzo kameralnie, czyli idealnie. No i jesteśmy na Flores. Udało się wylądować, ale po wylądowaniu wyciekł płyn hamulcowy niestety i już z powrotem nie ma lotu. Podczas lądowania. Łatają tam samolot, a co tam no. Na pierwszy rzut oka wyspa kojarzy się z Maderą, no ale tylko na pierwszy rzut oka. To zupełnie inna bestia. Żeby lepiej uzmysłowić, o jakich rozmiarach terenu tutaj mówimy, oto lotnisko, a wzdłuż niego największe miasto na wyspie Santa Cruz. Flores nazywana jest wyspą kwiatów nie bez przyczyny. Rośnie tutaj mnóstwo gatunków kwiatów, z czego najczęściej spotykane są hortensje. Rosną dosłownie wszędzie. Błękitne, fioletowe, czerwone odmiany tych kwiatów tworzą przy drogach niekończący się szpaler. Występują one też na innych wyspach Azorów, jednak nie tak licznie jak tutaj. Wynajmujemy najtańsze auto, czyli Fiata Pandę, i udajemy się na północ wyspy do miasteczka Ponta Delgada. Wynajem auta na 3 dni wyniósł około 70 euro, ale niestety trzeba zostawić depozyt w wysokości 700 euro. Auć! Nie jak na Maderze. Po około 30 minutach jazdy i ciągłym zatrzymywaniu się w celu podziwiania widoczków, docieramy do celu. Jest to drugie największe miasto na wyspie, a nie ma tutaj nawet restauracji czy sklepu. Przynajmniej my nie znaleźliśmy. Pięć minut dalej znajduje się pięknie położona latarnia morska, gdzie akurat tego dnia lekko wieje. Chyba trochę wieje. Tego dnia nie było szans na drona. Ujęcia, które właśnie widzicie, zostały nagrane innego dnia. Pogoda na wyspie, do czego jeszcze wrócimy, to zupełnie osobny temat. Często będziemy po kilka razy wracać do tego samego miejsca, bo akurat może będą bardziej sprzyjające warunki. Ale ogólnie mówiąc, temperatury w październiku wahają się między 20 a 30 stopniami. Na przykład, na lotnisku w Santa Cruz z racji niskiego położenia praktycznie zawsze było bezchmurnie i 30 stopni. W górach? Różnie. Wielokrotnie mieliśmy jakieś 20 stopni i mgłę taką, że ledwie widać było koniec własnej dłoni. No ale do tego jeszcze wrócimy. Polecam zapoznać się ze stroną Visit Azores i zakładką Webcams. Można sprawdzić, gdzie akurat jest dobra widoczność i tam jechać. Taką metodę działania zresztą uskutecznialiśmy podczas naszego pobytu na każdej z wysp. No bo w chmury nie ma się za bardzo po co pchać, prawda? Tam jest kaldera. No to idź. No tak, na górze róże, tylko ich nie widać. Szare, burę, jak Polska zimą. Koledze się zmokło trochę. Wracając do wycieczki.
W stolicy, nieopodal lotniska, znajduje się darmowa publiczna plaża. To znaczy plaża. Naturalny basen otoczony wulkanicznymi skałami, stanowiącymi naturalne falochrony. Są też drabinki do wody, darmowa przebieralnia i prysznic, żeby opłukać się ze słonej wody. No i najważniejsze, mnóstwo ryb i krabów. I to naprawdę mnóstwo. Całe ławice, małe i takie sięgające około pół metra długości. Żałuję, że nie miałem ze sobą maski do snurkowania, albo chociaż wodoodpornej kamery, bo ryb jest tutaj zatrzęsienie. Jeśli będziecie w tym miejscu, to gorąco polecam zabrać właśnie taki sprzęcik. No dobra, czas dać nura. Coco Jumbo i do przodu! A tutaj rybka. Jakaś, która się nazywa nie wiadomo jak. Pargo. Pargo? Pargo. Dobra ryba była. Pargo. Pargo? Pargo, pargo. A teraz czas na wycieczkę do Parku Jurajskiego, bo chyba tylko do niego można przyrównać krajobrazy znajdujące się przed nami. Ribeira do Ferreiro, bo o tych wodospadach mowa, znajdują się w zachodniej części wyspy. Żeby do nich dotrzeć, trzeba pokonać jakieś pół kilometra pieszo przez las. Ścieżka bardzo łatwa, z delikatnym przewyższeniem, jednak uważać trzeba na śliskie kamienie. Panuje tutaj klimat iście tropikalny. Mnóstwo zieleni, ale tak zielonej do przesady zieleni. Będąc na miejscu, zastanawiałem się, ile osób wytknie mi, że przekolorowałem wideo, że zieleń nie może być aż tak zielona. Otóż może. Oprócz tego strumyki, mini wodospady i duchota straszna. Wilgoć w okolicach 80% robi swoje. Po tym krótkim spacerku docieramy na miejsce docelowe i jest na czym oko zawiesić. Udajemy się teraz do miasteczka Faia Grande. Panuje tutaj, jak zresztą na całej wyspie, absolutna cisza i spokój. Jedyny i tak minimalny hałas generowany jest przez samochody turystów. I taka wioska i co? I nikogo. Za turystami. I nikogo. Miasteczko sprawia mylne wrażenie opuszczonego. Nieopodal znajdują się wysokie na ponad 90 metrów wodospady. Idziemy do jednego z nich bardzo klimatyczną ścieżką.
Docieramy pod wodospad Dorsza, tak dosłownie tłumacząc jego nazwę. Podobno w miesiącach letnich również pływają w nim węgorze. Wyczytałem też ciekawą informację. Mianowicie, miejscowa legenda głosi, że woda z wodospadu ma właściwości lecznicze i może pomóc na bóle pleców, jeśli stanie się pod jej strumieniem. Mając takie informacje, długo się nie zastanawiałem. Jednak jak się okazuje po niespełna miesiącu, kłamali. Woda jest ciepła i przyjemna, jedynie wejście może być nieco kłopotliwe. Trzeba bardzo uważać na wystające skały i nieregularne podłoże. Ale i tak warto. Czas coś zjeść i napić się kawy. Nieopodal znajdujemy otwartą knajpkę o nazwie... Barakara Góra Baranana. O, jeszcze taka informacja, że większość restauracji otwartych jest do godziny 15, a później od 19. Czyli zazwyczaj, kiedy byliśmy głodni, to właśnie się zamykały. W międzyczasie ponownie próbujemy zobaczyć kaldery, jednak ponownie brak sukcesu. Proszę, a tam jest punkt widokowy. Podobno. A tam jest Agnieszka. Podobno. I co, fajne widoczki? No tam jest Nessie. Tam widać. Coś widać, coś widać. Wracamy do domu, a zamieszkaliśmy w miejscowości Lomba, w drewnianym działkowym domku. Domek położony dość wysoko, w związku z czym praktycznie cały czas mieliśmy chmury i około 20 stopni. No a 15 minut dalej Santa Cruz, pełne słońce i 30 stopni. No cóż, Azory. Mamy też miłe towarzystwo. Pozdrawiam serdecznie wszystkie kaczki, gęsi i białego kota z czarnym wąsem pod nosem, który do złudzenia przypomina pewnego niedoszłego austriackiego malarza. Za to koguta nie pozdrawiam. A oto i hacjenta, ale dzisiaj wieje. Znaczy dzisiaj, tu wieje, na dole jest gorąc. Dopiero co w Atlantyku się kąpałem. A oto i pokoik. Właściwie domek. Jest kuchnia. Pralka, lodówka. Wszystko jest. Cały drewniany, pachnie tu drewnem. Tutaj bryka, fura. A tutaj seks z zabawki. Tutaj co mamy? Krewety, Kalmara. kalmari. I są nawet te małe ośmiorniczki gdzieś. A tutaj mamy tuńczyk. Nawet dwa. A tu swordfish. Witam szanownych państwa. Ciebie, kogucie, nie witam. No to ekipa już śniadanie je. A z ciebie zrobimy rosół później. Agnieszka wydaje dziwne dźwięki. A tutaj ta ścieżka to jest kraina królika. Wszędzie króliki. Po lewej, po prawej biegają. Tylko te białe ogonki widać. Pierwszy raz, odkąd tu jestem, widzę kawałek niebieskiego tam nad górami. Kurde, może się uda. Trzecia i ostateczna próba zobaczenia kalder na Flores. Później tego dnia znowu zmieniamy wyspę. Wjeżdżamy pod kalderę przy Lombie, jadąc drogą króliczą wśród hortensji, a na miejscu... Po 3 dniach prób coś widzimy. Yeah! Chwilowo nie ma mgły, chociaż... Co idzie? No nie ma mgły. Dobra, jest szansa. Jej! Korzystając z okazji postanowiłem sprawdzić, jak wygląda okolica z góry. A wygląda ona tak.
Robi się fajna pogoda, więc nie ma co tracić czasu. Pędzimy na dwie największe kaldery, płytką i głęboką. A na miejscu tak. Jak się okazuje, z upływem dnia pogoda tylko się polepsza. Niezwłocznie udajemy się do rezerwatu przyrody Morro Alto i Pico da Se. Wieje. Pod nami też jest wodospad. Wywieje mnie! Czarna kaldera. W tym jedna wysuszona. A teraz zamilknę i pokażę wam widoczki w tym miejscu. Tak kończy się nasz epizod na Flores. Idziemy na lotnisko i lecimy na największą i najpopularniejszą wyspę Azorów. Siadamy w samolot i po 1,5-godzinnym locie jesteśmy na São Miguel. Lądujemy nocą, więc niemal od razu idziemy spać. A następny dzień zaczynamy od... Jesteśmy na São Miguel i idziemy zwiedzać plantację ananasów. A w zasadzie 3 plantacji ananasów. Położone są one blisko siebie w okolicach stolicy Ponta Delgada. Tutaj też mają miasto Ponta Delgada, jak na Flores. Zresztą nazwy miast bardzo często się tu powtarzają. Uprawa ananasów na Azorach to proces wymagający czasu, cierpliwości i doświadczenia. Od zasadzenia rośliny do momentu zbiorów mija od 18 do 24 miesięcy.
Cały cykl odbywa się według tradycyjnych metod, bez zastosowania chemicznych nawozów i pestycydów. To właśnie ta naturalna uprawa decyduje o ich wyjątkowej słodkości. Szczególną rolę odgrywa tu także unikalna technika, która polega na zadymianiu szklarni, co w naturalny sposób przyspiesza dojrzewanie ananasów. Warto też podkreślić, że azorski ananas to jedyny na świecie ananas uprawiany w szklarniach, a nie na otwartym polu. Choć azorskie ananasy są mniejsze od tych znanych z supermarketów, wyróżniają się intensywnym aromatem i głęboką słodyczą. Mają ciemniejszą skórkę i wyjątkowo soczysty miąższ. Nic dziwnego, że turyści odwiedzający wyspy często podkreślają, jak bardzo różni się ten owoc od ananasów spotykanych gdzie indziej na świecie. Na miejscu można kupić sok z ananasa, piwo z ananasa, miód, dżemy, nawet kosmetyki z ananasa. No i oczywiście samego ananasa. No i co tam kupiłaś na wycieczce? Ananas. Naturalnie hodowane w Portugalii. Taki oto. Gówno kosztuje 9 euro. Będę go zjadł. Będę go zjadła. A oto jak wygląda cykl uprawy takiego jegomościa. Ananasek po 6 miesiącach. Po 12 miesiącach. Po 540 dniach najwyraźniej zamienia się w wiadro. Po 630 dniach już wygląda tak. A po 730 można jeść. Jako że dziś pogoda i tak nie sprzyja, postanawiamy zwiedzić okolice. Oto Ponta Delgada. Powstała ona niejako z potrzeby, gdy w 1522 roku potężne trzęsienie ziemi niemal zmiotło z powierzchni dawną stolicę wyspy, to właśnie tutaj przeniesiono centrum administracyjne São Miguel. Owo trzęsienie ziemi było jednym z najtragiczniejszych kataklizmów w dziejach Azorów w ogóle. A Azory, o czym wcześniej nie wspomniałem, regularnie nawiedzane są przez trzęsienia ziemi czy cyklony. W 1546 roku osada uzyskała prawa miejskie i od tego czasu nie przestaje się rozwijać. Dziś Ponta Delgada to nie tylko największe miasto Azorów, ale i ich kulturalna stolica. Przestrzeń miejska wypełniona jest czarno-białą mozaiką z wulkanicznego kamienia. Charakterystyczne niebieskie płytki znów widoczne są na każdym kroku. Nie wiem co to jest, gniazdo jakieś czy co? A trochę duże, co to na pterodaktyla? W środku miasta znajduje się również całkiem przyjemny park, gdzie wałęsają się kaczki, kury i stado kogutów. Takie zalesione miejsce dobre na odpoczynek. Jednak całkowicie szczerze, nie poświęcaliśmy zbyt dużo czasu na stolicę. Nie przyjechaliśmy na Azory chodzić po mieście, nawet tak urokliwym. Chcemy więcej kontaktu z naturą. Próbujemy szczęścia i udajemy się w kierunku największej atrakcji São Miguel, czyli kalder obok miasteczka Sete Cidades. Ale najpierw zahaczamy o znany punkt widokowy o nazwie Inferno. Aby dotrzeć na punkt widokowy, należy przejść spacerkiem z parkingu około kilometra. Tradycyjnie, jak to na Azorach, nawet w tak popularnym, ale jednocześnie niedostępnym miejscu mamy darmową toaletę i darmowy parking. Po drodze mijamy małe jeziorko. I ponownie, otaczająca zieleń jest zielona do przesady. Po krótkim spacerku docieramy do punktu widokowego. Akurat tak się złożyło, że jesteśmy tuż pod chmurami. Temperatura mocno spadła, ale za to widok jest spektakularny.
dole widzimy dwa największe jeziora wypełniające kratery. Niebieskie, Lagoa Azul i zielone, Lagoa Verde, które rozdzielone są wąskim przesmykiem wewnątrz ogromnego krateru. Na dnie krateru znajduje się wspomniana już mała miejscowość Sete Citades, zamieszkiwana przez około 700 osób. Nieopodal znajduje się też opuszczony hotel, jednak pomijamy tę atrakcję. Trochę nieświadomie. Trzeba coś zjeść, więc zjeżdżamy na dół. Ponownie droga wokół kaldery otoczona jest dwiema ścianami hortensji. W samym Sete Citades znajduje się znana knajpka, w której za 18 euro jesz ile chcesz. Jednak kolejki były tak duże, że ruszyliśmy do nadmorskiego miasteczka Mosteiros, a poza tym jeść ze szwedzkiego stołu... Honor mi nie pozwoli. To jakaś świnka? Pod jajeczkiem i na krewetów. Krewety. Duże krewety. Po posiłku rozpoczynamy poszukiwania plaży z naturalnymi, gorącymi źródłami. Po dojechaniu na miejscu okazuje się, że to nie te źródła i nie ta plaża. Ale plażę i tak zwiedzamy. I warto było. Krajobrazy wulkaniczne przypominają islandzką czarną plażę, tylko w wersji na ciepło. Gdzie są maskonury, ja się pytam. Wspomniane gorące źródła naturalne znajdują się w miejscowości Ginetes, jakieś 20 minut autem na południe. Na miejscu znajdujemy parking i wielkie strome zbocze. Podobno na samym dole też znajduje się parking, jednak teraz droga do niego była zamknięta, co oznacza kilometrowy spacerek. Idziemy na gorące źródła. W sensie prosto w wodzie. Zobaczymy. Agnieszka optymistycznie poszła się przebrać bez sprawdzania. Na miejscu oczywiście mamy darmową ubikację i przebieralnię, jednak okazało się, że wejście do tego naturalnego basenu nie będzie wcale takie proste. Po pierwsze, ze względu na kamieniste dojście, więc gołymi stopami może być różnie, a po drugie ze względu na wysokie fale, które dziś mamy. To by tłumaczyło, dlaczego wszyscy patrzą, a nikt nie wchodzi. No ale nie po to tutaj szliśmy. Udało się zamoczyć, ale wcale nie jest jakoś super ciepło. Może troszkę cieplej. Ale fale grube, trzeba się trzymać i w ogóle nikt nie wchodzi. Tylko ja byłem głupi. No, jeszcze parę osób weszło. Ale tłumów nie ma. Znaczy są, ale nie w środku. Aga odpuszcza. Ja wręcz przeciwnie. Przy drabince znajduje się też lina, którą lepiej się obwiązać. I faktycznie, fale są bardzo mocne. W zasadzie tylko zanurzam się, nie puszczając drabinek i liny. No i z powrotem. No to jeszcze puścimy droniszcze. Po powrocie pod górkę w tej temperaturze jesteśmy styrani na amen, więc powrót do domu i koniec wycieczki na dziś. Celem kolejnego dnia jest park Terra Nostra w Furnas. Zanim jednak tam dotrzemy, zatrzymujemy się w miejscowości o uroczej nazwie Franca, skąd można podziwiać charakterystyczną wysepkę z oczkiem wodnym w środku, którego średnica to około 150 metrów. Oddalona jest ona od wybrzeża o około pół kilometra. Można na nią popłynąć, ale można też polecieć.
Kierujemy się dalej w stronę Furnas, po drodze mijając lagunę, zbiornik wodny o długości około 2 km. Na północnym brzegu jeziora znajdują się gorące źródła, które osiągają temperaturę od 66 do niemal 100 stopni w niektórych miejscach. To dzięki tym zjawiskom geotermalnym możliwe jest gotowanie tradycyjnego cozido das furnas, dania, w którym składniki, takie jak mięso, warzywa, są zapiekane przy użyciu naturalnego ciepła ziemi. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Dotarliśmy do miasta Furnas i ogrodu Terra Nostra. Panuje tutaj klimat iście tropikalny. Nie jest jakoś bardzo gorąco, bo mamy około 22 stopnie, ale wilgoć zabija. Świecimy się tak, że odblaski nam niepotrzebne. Wejście do parku kosztuje 17 euro. Wewnątrz znajduje się duży ogród botaniczny o powierzchni około 12,5 hektara, w którym zgromadzona jest ogromna kolekcja roślin egzotycznych. W sumie ponad 600 gatunków. Jest tutaj też basen z wodą geotermalną o stałej temperaturze około 37 stopni, bogatej w żelazo i minerały, które nadają wodzie charakterystyczny brązowo-rudawy kolor. Pomarańczowym oznakowaniem. Więc czarny pomarańczowy wygląda smacznie. Okej. Tak, 38. Ale siarą nie bali. Myślałam, że siarą bali. Mamy tutaj także naturalne baseny z jacuzzi, w których temperatura przekracza 45 stopni. Swoją drogą pierwszy raz widziałem w basenie prysznic z zimną wodą. Schładzanie się wodą w wodzie. 30-minutowy pobyt w tej wodzie i w jacuzzi wyssało z nas resztki życia. To musi być naprawdę fajna atrakcja, ale w zimę. Niemniej jednak kąpiel zaliczona. Agnieszka zadowolona, że wreszcie weszła do wody, ale ja tam wolę temperaturę wody w Atlantyku. Jednak baseny to tylko fragment parku. Idziemy w las. Po zakończonej wycieczce czas udać się na obiad, więc jedziemy 5 minut dalej w pobliżu pól geotermalnych. Znowu przypomina się Islandia, tylko na ciepło. Nawet pachnie podobnie. Siareczka! Cudowne zapaszki. To właśnie tutaj, na tych polach, przygotowywane jest cozido das furnas, czyli tradycyjny azorski gulasz przyrządzany w naturalnym geotermalnym źródle. Garnek zostaje wkopany w gorącą ziemię w specjalnych otworach w obszarze, gdzie fumarole i geotermalne źródła osiągają temperatury nawet do 100 stopni. Danie gotuje się powoli pod ziemią, wykorzystując wyłącznie ciepło wnętrza ziemi, a czas gotowania wynosi 6 do 7 godzin. Na danie składają się głównie mięsa, takie jak wołowina, wieprzowina, kurczak, kiełbasa, kaszanka. Oraz warzywa, takie jak ziemniaki, kapusta, marchew, bataty, brukiew. A oto cozido, robione w ziemi. Wulkaniczny. Ciekawe jak będzie pachnieć Nie sądzę, żeby jest. samo mięso. Nie, kapusta też jest. No trochę kapusty jest, ale
To musi być w kapuście. Za to następny dzień zaczynam z grubej rury, albowiem wybieram się na kanioning. Kanioning to przemieszczanie się w dół rzeki lub potoku płynącego przez kanion, skacząc, zjeżdżając na linię, pływając, spinając się i zjeżdżając po skałach i wodospadach. O 9 rano melduję się w parku Ribeira dos Caldeiros, gdzie wraz z przesympatycznymi organizatorami wycieczki z Fun Activities przywdziewam piankowe skarpety do wody, buty do wody, piankę, kask i uprzęże. Najpierw czeka nas około 20-minutowa wycieczka w górę wodospadu przez dosłownie burz. Ścieżka jest tak wąska i zarośnięta, że podobno wystarczy tydzień tędy nie chodzić i trzeba to wszystko od nowa karczować. Po dojściu na miejsce czas z niego zejść. Ale rzeką. No to jedziemy. Yeah, let's do it! Woo! Woo! Let's go! Woo-hoo! Tutaj wodospad opcjonalny. Na szczęście pani przewodnik zna trochę polski. Jak widać, trwają negocjacje. No i po imprezie, super akcja. 3 godziny w rzece, ale pianki dawały radę, nie było tak zimno. Na tym ostatnim wodospadzie to tak... tak było. Przed zakupem wycieczki trochę się wahałem, ale jak się okazuje kompletnie niepotrzebnie. Trwała ona 3 godziny, a kosztowała 75 euro. Nie mało, ale totalnie warto. Co ciekawe, nie trzeba umieć pływać, bo pianki mają niesamowitą wyporność, a także można być w okularach. Nie można za to mieć soczewek. A tu jest taki kwiatuszek, którego można tutaj obrać, to zielone. Jak się już obierze, to tu jest taki korek na końcu, trzeba go odgryźć i można pić, bo w środku jest jakby miód. Sama lokalizacja też jest warta zwiedzania. Bardzo klimatyczna miejscówka z wieloma wodospadami, młynami, ławeczkami i miejscem do piknikowania. Cel kolejny to jedna z plantacji herbaty. Warunki klimatyczne na północnych stokach wyspy, tak jak wilgotność, brak mrozów, kwaśna gleba wulkaniczna, sprzyjają uprawie herbaty. My odwiedziliśmy Gorena Tea Plantation. Do fabryki można wejść, jak również napić się wywaru z tutejszych liści kompletnie za darmo. Założona w 1883 roku, jest najstarszą wciąż działającą fabryką herbaty w Europie. Zarządzana jest przez tą samą rodzinę od 5 pokoleń. Plantacja zajmuje około 32 hektary, a roczna produkcja to około 33 do 40 ton herbaty, zielonej i czarnej. Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się największa część upraw, która na pierwszy rzut oka przypomina zamrożone w ruchu zielone fale. Te stokowe uprawy są kluczowe nie tylko dla estetyki, ale i dla jakości herbaty.
Ukształtowanie terenu pozwala na naturalne odprowadzanie wody, a ekspozycja na morską bryzę i górskie powietrze tworzy mikroklimat, w którym herbata rośnie powoli, nabierając głębokiego, wyrazistego smaku. Nie ma tutaj wielkich maszyn, które kaleczyłyby ziemię. Zbiór odbywa się często ręcznie. Pracownicy poruszają się ścieżkami między rzędami, zbierając jedynie młode, delikatne listki. Każdy centymetr tej zielonej mozaiki jest wynikiem setek godzin pracy, troski i cierpliwości. Jakie wielkie, włochate kasztany. Wyglądają jak kochones. Głodny. To jest moja ulubiona morska ryba, czyli filet. Tu jest oktopusy. Dobra, octopussy. Na razie sos z oktopusy jest bardzo dobry. Jedziemy gdzieś tam. Coś widać. Lagoa do Fogo jest naszym kolejnym celem, a jest to jezioro kraterowe wewnątrz masywu wulkanicznego o nazwie Agua de Pau. Szacuje się, że jezioro to powstało około 15 000 lat temu, a ostatnie zawalenie jego ścian miało miejsce około 5 000 lat temu. Jezioro leży na wysokości ponad 500 metrów nad poziomem morza, a my oczywiście mamy w większości chmury. I czekamy kilka minut na przejaśnienie, które w końcu następuje. Pomyślałem, jesteśmy trochę jakby w chmurach, uruchomię drona, polecę w dół, żeby mieć lepszy obrazek. Po wystartowaniu szybko się okazało, że jest to strefa z ograniczeniem lotów, a dron automatycznie wszedł w tryb natychmiastowego lądowania, więc trzeba było wracać czym prędzej. Zdążyłem nagrać dosłownie jedno ujęcie z góry. Ostatniego dnia jedziemy na zachód wyspy. Przejeżdżamy na przykład przez klimatyczną mieścinkę o nazwie Nordeste. Znajduje się tutaj m.in. most Siedmiu Łuków, zbudowany w 1883 roku i jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków gminy oraz jej symbolem. Kawałeczek dalej docieramy do latarni morskiej Arnel. Prowadzi do niej bardzo strome zejście o nachyleniu około 35 stopni. Niby jest droga na dół, ale jest też znak ostrzegawczy mówiący, żeby nie zjeżdżać tam autem. Zostawiamy więc auto na górze i schodzimy w dół. Szybko przekonujemy się, dlaczego lepiej tutaj nie zjeżdżać. Jest zajebiście stromo. Tutaj jakiś śmiałek wjechał. O, i właśnie słychać. Oj, zgasło mnie. Ujuj. Właśnie pchałem tamten samochód, żeby w ogóle ruszył. A teraz kilka widoczków. Kolejnym przystankiem jest punkt widokowy Ponta do Sossego. Piękny park i piękne widoki. I znowu chmury przyszły. Dosłownie.
Następnie zatrzymujemy się na obiadek w miejscowości Povoacao, co oznacza dosłownie wieś lub osadę. Povoacao to pierwsze miejsce, gdzie przybyli i osiedlili się portugalscy kolonizatorzy wyspy, już w XV wieku, około 1432 roku. Według legendy przybyli żeglarze sprawdzili bezpieczeństwo terenu, przywiązując kozę do drzewa. Jeśli przeżyła noc, oznaczało to, że miejsce będzie dobre do zamieszkania. Dlatego też symbolem miasta jest koza. Dzisiejsze papu. Polędwica wołowa z jajca, z frytkami i ryżem. Grillowany miecznik z warzywami. Tańczący. Pokaż światu swój ser. Razem z tym tabasco. Czy coś. Obstawiam, że to jest tabasco. Po drodze jeszcze zatrzymujemy się na chwilę na plaży Fogo. Trzeba się chociaż przez chwilę schłodzić w wodzie. Sama plaża znajduje się w zatoce otoczonej zielonymi klifami i stokami. Trzeba trochę nadłożyć drogi, żeby się tutaj dostać. Oczywiście są tutaj też dostępne udogodnienia, takie jak parking, ubikacja czy prysznice. Oczywiście za darmo. No i jestem umyty i na pewno już nie bogaty. Zbliżamy się już do końca wycieczki. Po drodze jeszcze próbujemy zobaczyć lagunę Kongro, ale pogoda jest jaka jest. Ostatnim miejscem, w jakie się udajemy, jest diecezjalne sanktuarium Matki Boskiej, położone we Francji. Pierwsza kaplica w tym miejscu powstała prawdopodobnie w XVI wieku, a obecna budowla została wzniesiona w 1764 roku i wznosi się na wysokość około 200 metrów nad poziomem morza. Wzdłuż drogi prowadzącej do sanktuarium znajdują się charakterystyczne schody liczące 100 stopni, ułożone w zygzak z 10 przystankami nawiązującymi do tajemnic różańca. Rozciąga się stąd widok na południową część São Miguel. Proszę, a tutaj widoczek na Francę. Bo to miasto tamto Franca. I tak dobiegła końca nasza niezwykła 11-dniowa podróż na Azory. Najpierw odwiedziliśmy tętniące życiem miasto Porto, później przenieśliśmy się na wyspę Terceira, gdzie tak naprawdę zdążyliśmy zjeść kolację i zobaczyć trochę miasta. Następnie zawitaliśmy na Flores, prawdziwą perłę Azorów, z niezwykłą dziką przyrodą, wodospadami i soczystą zielenią. A na koniec dotarliśmy na São Miguel, największą z wysp, gdzie mogliśmy podziwiać spektakularne krajobrazy, gorące źródła i malownicze jeziora, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Przez te 11 dni odbyliśmy w sumie 6 lotów. Dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej niezwykłej podróży. Mam nadzieję, że ten film Was nie zanudził i że kiedyś również zdecydujecie się na wyjazd na Azory. To miejsce, które naprawdę potrafi oczarować. Cóż, do zobaczenia na kolejnych wyjazdach. Cześć!